Cześć! Dzisiaj biorę się za moją Amigę 2000, troszkę zaniedbaną, od dawien dawna przebywającą na strychu. Dysk twardy. Ale czas najwyższy, aby się wziąć za ten komputer. Coś o nim opowiedzieć, coś na nim zrobić, coś przetestować. Kupiłem tę Amigę w Niemczech na niemieckim eBayu, bo chciałem mieć Amigę 2000 w obudowie Tower. Nie jest to na bank oryginalna obudowa Tower, takiej chyba nie było do 2000, ale jest to naprawdę świetnie przerobiona obudowa, bardzo dobrze spasowana. Nawet wam pokażę, tutaj mamy, widać na sloty Zorro, o, wyciągnięte z oryginalnej obudowy, przełożone tutaj, więc każda śrubka, każde mocowanie, wszystko elegancko pasuje. No więc dlaczego ja nie chcę tej obudowy? Ona jest ogromna, tak? Naprawdę jest duża. Jak każdy dom, miejsce jest ograniczone, dlatego zdecydowałem się przełożyć ją do oryginalnej obudowy desktop. Mam. I używać. To jest bardzo fajny 16-bitowy komputerek. Poza tym ta płyta główna jest w bardzo fajnym stanie. Ma wymienione kondensatory. Tymczasem zamilknę i pokażę wam, jak wygląda wyciąganie tej płyty głównej. Musiałem się ostro namęczyć, żeby tą płytę tutaj wyciągnąć. Mamy królową. Faktycznie królowa to jest Amiga 1000, no ale zaraz wam ją pokażę. Ok. No, Amiga 2000 to nie jest zbyt popularny model. To nie jest ani 1200, ani 500, czego jest pełno. Właściwie wszędzie, na każdym retro zlocie. Pierwsze, na co wypadałoby zwrócić uwagę, to to, że ta Amiga ma 4 16-bitowe porty ISA. Normalnie w oryginale są tylko 2. Zresztą widać, że przesuniemy, pokażemy na zbliżeniu. O. Widać, że te dwa wyglądają zupełnie inaczej niż te dwa. Już tą Amigę kupiłem w takim stanie, ktoś to dolutował, nie ja. Przydatność tego jest dyskusyjna, bym powiedział, bo mało kto będzie tutaj wkładał peceta. Oryginalnie jest to przeznaczone do tego, że można sobie tak zwanego bridgeporta wmontować pomiędzy ten slot a ten slot, czyli taki sprzętowy emulator peceta. No i mamy 3 pozostałe gniazda do tego, aby zamontować jakieś karty rozszerzeń do owego peceta. Chodzi mi po głowie pomysł, aby wykorzystać to do zamontowania tak zwanego komputera połówkowego, albo też inaczej zwanego komputera jednopłytowego. Jest to PC
na złączu ISA lub PCI. Oczywiście takiego tutaj nie zamontujemy, tu w grę wchodzi tylko i wyłącznie ISA. Wkładamy tu płytę, jest na niej PC i możemy sobie rozszerzyć go o pozostałe 3 karty. Nie wiem, czy to ma sens, nie wiem, czy chcemy się w to bawić. Zobaczymy. Pomysł jest. Amiga 2000 ma zamortowaną kartę turbo, przeznaczoną do 500, no ale jak wiadomo, jak do 500 to do Amigi 2000 również pasuje. Terrible Fire z procesorem 0,3050 MHz albo jakimś szlifem, który chodzi na 50 MHz. Nie ma żadnych oznaczeń, więc na pewno to nie jest 50. Jakoś mi się nie chce wierzyć w to, żeby ktoś zdzierał oznaczenia ze sprawnego procesora, który ma iść tam do zamontowania czy do sprzedaży. Jest tu coś pokombinowane. Prócz karty turbo, wydajnej i przydatnej 64 MB, jest również 2 MB chipu. Jak to tutaj wygląda? Aby to działało poprawnie, muszą być pobrane układy. Muszą być pobrane sygnały z gaila amigowego przez tutaj ten kabelek. Mamy 2 piny. Strasznie długie to, nie wiem dlaczego. Być może w 500 jest potrzebne więcej przestrzeni do tego. No i mamy 2 MB chipu, mamy procesor 0,30. Wszystkie kondensatory na płycie głównej tej Amigi były wymienione na nowe. Tylko tutaj zostało to tak śmiesznie rozwiązane. Gdzie mamy zielony kondensator? Tu. Człowiek, który wymieniał ten kondensator, nie miał dokładnie takiego samego, więc na hamca wlutował 2 inne. Profesjonalny to nie jest, ale działa. Ta Amiga ma dosyć niefortunnie umiejscowiony slot wideo. Tutaj on jest. Na samym końcu płyty głównej. Czyli naprawdę bardzo daleko, jeśli chodzi o rozszerzenia. Dlaczego oni to tak wymyślili, zrobili? Nie mam bladego pojęcia. No ale tak jest i nic z tym już nie zrobimy. Jeszcze byłoby warto powiedzieć tutaj tutaj jest złącze procesora. Jeśli mamy kartę turbo dedykowaną do Amigi 2000, to właśnie w to miejsce wpinamy kartę. Może ona ma być całkiem sporych rozmiarów, całkiem długa. Miejsce jest od groma. Złącze zasilania. Ja zawsze w Amigach używałem 2000, jak miałem, używałem zasilacz ATX-owy. Mam stosowną przejściówkę do tego, aby taki zasilacz działał. Poza tym ja chcę używać tej Amigi w oryginalnej obudowie przeznaczonej dla Amigi 2000, a oryginalny zasilacz zajmuje naprawdę bardzo dużo miejsca. Jakiś mały, skromny ATX rozwiązuje problem z miejscem i daje nam więcej możliwości. Oczywiście to jest moje zdanie. Niekoniecznie trzeba się z nim zgadzać. Mam do tej Amigi dedykowany skandubler. Kupiony wiele lat temu w Efunzine bodajże. Tutaj podłączamy VGA, tutaj podłączamy dźwięk. Nie mam pojęcia, do czego jest to. Ciężko wyczuć. No i podłączamy go do slotu wideo w ten oto sposób. I mamy złącze VGA. Możemy podłączyć pod monitor LCD. Ciekawe, czy da się na opak. No Dorian się już na pewno ze mnie śmieje. Ten to już nie umie wytrzymać. Podłączyłem na opak. Da się, ale nie będę włączał tego do prądu.
Kiedyś miałem awarię z tym skandublerem. Wybuchł mi ten oto kondensator. Od tak sobie. No i żeby tutaj już nie czarować, nie kombinować, to cała reszta też została wymieniona. Prócz bodajże tych dwóch. Bardzo przydatny kawałek elektroniki. Zastąpiona bateria. Oryginalna. Oryginalnie tutaj był akumulator. Jest w tej chwili bateria CR. Aby nie było żadnych wylewów, wycieków, ani innych uszkodzeń, bo to jest typowa bolączka w retro sprzętach. Akumulator robi siku na elektronikę i pomalutku wszystko żera. Dzięki za oglądanie. Fajnie jest móc mieć jakąś widownię i komuś pokazać, co się ma retro ciekawego. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się. W następnym odcinku będziemy składać tą Amigę do oryginalnej obudowy. Cześć!